Dzień dobry. 6 rano. Zimno, deszczowo, no ale chociaż kawę mamy. No i jedziemy do Grecji. Jest nadzieja. I dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Jak wam wspominałam ostatnio, wracam do regularnych treningów. Więc zobaczycie, jaką owsiankę sobie robię na śniadanie, gdy ćwiczę. A przed nami deszcz i jeszcze trochę deszczu. Dojeżdżamy do Węgier, więc mam dla was trochę informacji na temat tego kraju. Na sam koniec dojeżdżamy do Rumunii, więc pasuje kupić winietę. A jak Rumunia, to i lekki, 3-godzinny korek na granicy. Zasiądźcie wygodnie i życzę wam miłego oglądania. Dobry, 6 godzina jest i powiem wam, że nikomu się nie chce jechać. Ten stoi, ja jeszcze stoję, już 10 godzin pauzy mam. Jesteśmy w Austrii, jest dobrze. Friends on the road. Mam kawę, kawa dla szefowej. Proszę pani, proszę, proszę. Taki mamy maj. Już jest pan z chwastem. Jest 11 stopni tylko. Więc zbieramy się, jedziemy. Jest 10:40 pauzy, długa pauza. Ale to jest tak, że tutaj na tej trasie między 22 a 5 rano, jesteśmy w Austrii, przypominam, jest obniżenie prędkości dla ciężarówek ze względu na hałas. No i są też wyższe opłaty drogowe, więc w Austrii w tych godzinach nocnych się kompletnie nie opłaca jeździć. W związku z tym stwierdziłam, że nastawię sobie budzik na 5, ale dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, w związku z tym zdrowie, tym chyba kierowcy właśnie mogą oblać Dzień Kierowcy Zawodowego. Otwieram drugą firankę i idziemy. No wstawaj, wstawaj, no. Na takim etapie trasy jesteśmy dzisiaj. O, a tu jeszcze nas puszcza. To jeszcze puścimy przez... Tam Bułgaria jest problematyczna, bo tam widnieją zakazy jakieś takie dziwne. No, więc ona tutaj robi objazd czegoś? Nie. Jest wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze. Więc tak wygląda nasza trasa na ten moment. Gdzie dzisiaj dojedziemy? Jak obstawiacie? Wiedeń przeskoczymy, Budapeszt. No według mnie to bez problemu wyjedziemy do Rumunii. Oznacza, że trzeba będzie kupić winietę. 2027. Jedziemy! Korków nie ma. A ja jestem dosyć cwana jeszcze. Tutaj w aplikacji TomToma, na tej, zostawiam wam linka na dole do promocyjnych warunków. Te promocyjne, ja mam różne kody na TomToma, które się nie pokrywają, co oznacza, że są raz takie i w zależności od tego, kiedy wypuszczę film, jaki będę mieć kod, taki wam zostawię, ale uważam, że to jest genialna aplikacja. Działa tak, ta nawigacja, tylko jest w telefonie, kosztuje bodajże, ja zaokrąglam, nie? W pełnej cenie około 300 zł subskrypcji rocznej dla ciężarówek i macie to samo wszystko, co w nawigacji. Według mnie jest zawalista. To jest ta aplikacja, więc wypróbujcie. Jedziemy. No dobrze, pora się teraz przebrać i zrobić trening. Stanowisko przygotowane. Tu jakaś jedna guma. Reszta wyjdzie dopiero w trakcie, co to będzie potrzeba. Ja już też gotowa. I mój tłuszczyk do ćwiczenia. Ale ja przytyłam. Jezu, jak ja przytyłam. No nic, spalimy. A to moje łuzio. No dobrze. No i dobrze. Po robocie można się teraz zaczesać, jak człowiek. I można jeszcze śniadanie zjeść
Na śniadanie sobie wczoraj wieczorem zrobiłam owsiankę, bo jestem jej głodna cały czas. Startujemy, bo już godzina 10, a czas nie ucieka. Jesteśmy dosłownie na granicy z Węgrami. Jeszcze dzisiaj muszę kupić winietę na Rumunię. No, nie Wolwi, nie wyłączaj się. Nowoczesne ciężarówki mają tak, że żeby ograniczać emisję CO2 i generalnie spalanie paliwa, to wyłączają silnik. O nie! No, ale po minucie czy po dwóch, w zależności od tego, to można zaprogramować, one się same wyłączają. Wiadomo, czasami człowiek sobie myśli, że to wychodzi z auta, coś robi przy aucie, będzie raz, dwa, a to się okazuje, że 10 minut stoi, więc dlatego właśnie tak to się robi. To można oczywiście wyłączyć, tak na przykład w przypadku, gdzie się jeździ, pracuje na gabarytach, czy tak sobie wyobrażam, jak się jeździ gdzieś daleko na północy, to rzeczywiście firmy to wyłączają. Tego nie mam wyłączonego, ale generalnie jak chcę, żeby Volvi pochodził trochę dłużej, tak jak teraz, no to po prostu tutaj jest opcja włączania. Tak przy tempomacie, już Wam pokażę. No, tak to wygląda. Tu jest moja nawigacja, aplikacja, tak sobie lubię ją kłaść. Dobrze, więc tak, wchodzimy o tu, klikamy i tam wyskakać, widzicie? Jest albo cruise control, albo engine control. I tu się włącza i wtedy można obroty dawać w dół, widzicie? I tak, tutaj. Albo tutaj 0. I spadają. Jedziemy. To jest owsianka z masłem orzechowym, chia i mlekiem. Dalej pana jeszcze 1800 km do celu, do Aten i cały czas brzydka pogoda im pada. Czy powinniśmy wstąpić na Węgrzech na gulasz węgierski gdzieś? O, to jest typowe. Widzicie? Jakieś wraki zostawione na parkingu dla ciężarówek. Już widać, że jedziemy w stronę Rumunii. No i uwaga, uwaga, przekraczamy granicę. Tak wygląda granica Austria-Węgry na autostradzie A4 z Wiednia do Budapesztu. To jeszcze nie jest granica, Najlepiej wiedzieć, w którym miejscu jest granica. Widać, ale na autostradzie na asfalcie jest zakaz 3,5 tony, to znaczy, że my musimy iść tu. I tutaj będzie pewnie waga. No, a my mamy wajki bezproblemowe, bezstresowe tym razem. Więc, czy to jest kolejka do granicy? Chyba nie. Ciężarówki zaparkowane. No i uwaga, uwaga, jesteśmy w Węgrzech. Na ten moment właśnie moje urządzenie do pobierania opłat z AT przeskoczyło na Hugo, czyli Hungary. No i przekraczamy. Tutaj to flaga i HUGO to już jest właśnie potwierdzenie tego, że opłata mi już działa, że jesteśmy na Węgrzech. To przychodzi z automatu. Ale wiecie co, tą opłatę stąd będę musiała przenieść o tam do Ewy. To już jest możliwe. Tutaj jeszcze tylko wbijemy kraj rozpoczęcia i mamy Węgry i możemy jechać dalej. Tak wyglądają u nas naciski tym razem. Na początku 5,5, 10,5. Ta wleczona jest podciągnięta, bo nie ma takiej potrzeby. No i 3,9 i to jest w ogóle, zresztą 23 tony to jest bardzo lajtowo. Jeśli się zastanawiacie, jakie są maksy, jeżeli chodzi o naciski na osie, to następujące: 7,5 na przodzie, 11,5 na ciągnącej, czyli pędnej, na wleczonej jest... Nie wiem, ile jest na wleczonej, o kurde, ale mam tego, Esonka. Nie wiem, ile jest na wleczonej. Zawsze jest dla mnie najważniejsza pierwsza i pędna. Kurczę, powiedzcie mi, ile jest nawleczonej, na pewno wiecie. Strzelam, że 7,5, ale to też nawleczono, to się zdaje być trochę dużo. Tak mi się zdaje, że jak jestem na maksa załadowana, to tak zazwyczaj mam chyba 5,5 nawleczonej, ale powiem wam szczerze, że nie wiem. Ale wy na pewno wiecie, wy mi podpowiecie, powiedzcie w komentarzach.
No i to jest to, co jest najważniejsze, bo przyczepę to jest chyba praktycznie niemożliwe przeciążyć. Ale na przyczepie mi się zdaje, że nacisk będzie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, albo 7,5 na oś, albo 8,5 na oś. I widzicie, i kiedyś sprawdzałam sobie i robiłam zrzuty ekranu i sobie zapamiętywałam, no ale już zapomniałam. Bo najbardziej problematyczna zawsze jest ciągnąca i ewentualnie ta pierwsza, żeby nie dać za dużo wagi na przód. W tandemie to jest mega łatwo, żeby przywalić przód. Tak, jest chyba ładniej dzisiaj. Jestem dzisiaj jakaś bardzo brzydka, ale trudno. Ale też rozumiem, dlaczego gwiazdy czasami chodzą w czapkach i okularach przeciwsłonecznych. No dobrze, skoro już jedziemy przez tą Europę, mamy taką trasę 2500 km z Niemiec aż na sam dół Europy do Grecji, to może Wam coś poopowiadam. Skoro jesteśmy teraz we Węgrzech, to Wam powiem coś o Węgrzech. Jak mi się kojarzą Węgry? Węgry chyba się wszystkim kojarzą z słonecznikami, z gulaszem, papryką, z piękną pogodą i z językiem, który nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek innym językiem europejskim. Z zajęć lingwistyki jeszcze na studiach pamiętam, że język węgierski, tak samo bodajże jak i fiński, należą do rodziny języków. Jak sobie możemy wyobrazić początek świata, jak ludzie zaczęli się w jakiś sposób komunikować i zaczęły powstawać języki, to na początku były 3 języki, 3 gałęzie na świecie. I większość języków na świecie, z tego co pamiętam, pochodzi z Proto-Indo-European. Z tej jednej gałęzi po prostu większość języków świata ewoluowało, nie? Ludzie się rozchodzili, zaczęli mówić swoimi dialektami i z tego w ogóle wychodziły już po prostu inne języki im dalej w głąb lasu. Natomiast druga gałąź, która nie pamiętam była jaka, już ma dużo mniej języków. Nie wiem, czy tam nie były te języki arabskie. A trzecia w ogóle właśnie było, wydaje mi się, że tam, gdzie jest język węgierski chyba, nie jestem pewna, ale chyba fiński, a reszta w ogóle już wszystko wymarło. Także pomimo tego, że my w Polsce, Słowianie, sąsiadujemy z Węgrami, to po prostu jeżeli chodzi o korzenie językowe, to są 2 różne światy i dlatego jest tak strasznie mało kognatów, czyli kognaty to są takie słowa, które brzmią tak bardzo podobnie w wielu różnych językach. Takim słowem przykładowo jest na przykład sister, siostra, szwesta, siestra albo no, więc każdy zrozumie praktycznie, co to oznacza to słowo. No, a w języku węgierskim nie zgaduję, ale możecie mi też podpowiedzieć. W każdym razie wiadomo, że każdy kierowca międzynarodowy na pewno zna jedno słowo po węgiersku, to jest egeszegere. Pewnie się tego dobrze nie wymówiłam, ale chyba to oznacza na zdrowie. A ja jeszcze takie pamiętam jedno słowo, które nauczyli mnie kierowcy węgierscy jeszcze na Fraporcie, czyli Fraport Cargo Airport w Niemczech. Jest to słowo bodek. To powinno zrobić, tutaj Patryk powinien zrobić pip, no bo to jest przekleństwo. Takie samo jak to nasze znane najbardziej na świecie, które po niemiecku na przykład oznacza zakręt, albo po włosku też zakręt. No więc co jeszcze można powiedzieć o Węgrzech? Mają tu piękną pogodę, kraj stosunkowo mały. O, kontrol mamy. Przechodzimy na kontrolę. Tu się coś niestety zepsuło. Oj, 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 oj. O, się zagapiłam. 70 tu mamy. A żeby w ogóle nie mieli, to opuszczę im tą oś. I teraz to już w ogóle będę miała napędnej w tej chwili 7 ton rozłożonego, bo to jest teraz też tak właśnie zobaczycie, że system tak jakby wstępnie tutaj na zjeździe weryfikuje wagę i część idzie na wprost. Widzicie, nam teraz wyświetla, czy mam jechać na wprost, albo będzie nas chciało ściągnąć na wagę, więc nam pokazało, że mamy jechać na wprost na autostradę. Czyli wstępny system wybadał, że ja mam bardzo lekko, więc nie ma co grzebać. Ściągają tych, którzy no już tam potencjalnie mają blisko limitów. Bo jak człowiek jedzie na swoich limitach, no to tak naprawdę 100 kg i już mogą dać mandat. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwsza trasa, którą ja robiłam jakoś po Węgrzech, to jakoś właśnie zapomniałam sobie, byłam z Grecji wracałam właśnie, miałam 22,5 tony ładunku
Wtedy Volvi był jeszcze na felgach zwykłych, stalowych, nie aluminiowych, więc załadowałam dobrze, granicznie miałam wszystko, ale było dobrze. I w którymś momencie w Rumunii sobie stwierdziłam, o jakie tanie paliwo, ale fajnie zatankuję sobie. No i jak zatankowałam, kończyłam tankować paliwo, to mnie uderzyła myśl, o kurde, no to już mam po wagach. No i niestety mnie złapali, miałam coś 200 kg chyba więcej na ciągnącej. No i chyba tak mnie wtedy policzyli, że pomimo tego, że złapali mnie na tej wadze, a wcześniej przeszłam przez chyba, czyli na Węgrzech tankowałam. Nie wiem, jakoś tak to w każdym razie było, że być może już nawet na Węgrzech zatankowałam, gdzieś pomiędzy, pewnie tak. W każdym razie miałam 2 wagi na Węgrzech zaliczone dobrze, a na trzeciej wyjazdowej wadze z Węgier mnie łapnęli i tam byłam przeważona 200 kg i pomimo tego, że na tych poprzednich wagach w systemie mieli, że miałam dobre naciski, to mnie skasowali za całe Węgry, za całą moją trasę przez Węgry, czyli tak jakby za 3 punkty dali mi mandat, który w tamtym czasie wynosił za te 200 kg na ciągnącej chyba 150 euro albo jakoś tak. Czy można było z tym jakoś próbować walczyć? Pewnie by można było, ale jak ktoś ma walczyć i pisać i tak dalej, to jest czyjaś praca i za to też trzeba zapłacić, więc stwierdziłam, że ostatecznie pewnie tak czy tak, co mi mogą spuścić, to najwyżej 100 euro i jak ma człowiek się jakiś naciągać z nimi za 100 euro, no to ja pewnie też będę musiała mu ostatecznie 100 euro zapłacić, więc stwierdziłam, zapłacę i chcę mieć już z głowy. Ale wracając do Węgier, to tak w świecie kierowców to są chyba też znani właśnie jednak z tego, że Węgrzy lubią łapać. Policja, jak jeżdżę na ciężarówkach, to oczywiście nie wiem, ale pamiętam, że jeszcze jak czasami mi się zdarzało być osobówką w Węgrzech, ale to tak wiecie, lat 15 temu plus minus, to było zupełnie normalne, że jak Polacy jechali osobówkami na wakacje, na baseny, gdzieś na termy na Węgrzech, które były bardzo tanie w tamtym czasie, no to ta policja zawsze łapała i zawsze znajdowała jakiś problem i zawsze to kosztowało 15, 10 euro, 20 euro, żeby ten problem zniknął. No więc to tak, ale jeżeli chodzi o Węgry, tak pod względem tankerskim, to rzeczywiście są problematyczne pod tym względem wagowym. No. Także jak się jedzie przez Węgry, tak samo jak i przez Austrię, trzeba bardzo mocno pilnować swoich nacisków na osie i wag. Wiadomo, że w wielkich firmach kierowcy często nie mają do tego narzędzi, bo jeżeli w aucie nie ma wykupionych tych wag, powiedzmy, no to kierowca ładuje, ale na wyczuciem. Z drugiej jednak strony, jeżeli mówimy o zestawach typu ciągnik plus naczepa, jedna długa naczepa, to tam tak naprawdę jest raczej ciężko przewalić, jeżeli się ładuje te 24 tony. Wiadomo, że się da, to nie jest tak, że się nie da, ale jak się ładuje tak standardowo, to raczej wszystko jest ok. No, chyba że się jedzie na Anglię, ale ja tego tematu kompletnie nie znam, więc ja wiem, że tam często chłodnie, jak jeżdżę na Anglię, chłodnia to wiadomo ciężka naczepa. Jeszcze jak się ładuje towar, to wiem z tego co kojarzę, to na Anglię często firmy puszczają ciągniki 3-osiowe. Ale dobra, bo się rozgadałam, a chciałam Wam tylko opowiedzieć coś o Węgrzech. Ale chciałam też tak bardziej kulturowo opowiedzieć Wam o Węgrzech. Ale tak, żeby mieć takie pojęcie o Węgrzech, to tak teraz Patryk edytuje, wróćmy do tematu, to teraz tak, Patryk tutaj wstawi populację Węgrzech. Tyle jest ludzi mieszkających na Węgrzech. Tutaj jest wielkość kraju, a tutaj dajmy PKD, żebyście wiedzieli, mieli pojęcie takie ekonomiczne, jak się żyje w tym kraju. A jeżeli chodzi o walutę, to walutą obowiązującą na Węgrzech jest forint. 1 forint to się równa tyle euro, albo 1 forint to jest tyle dolarów. I jest dobry dostęp do wody właśnie. Jak się wjeżdża w te kraje już właśnie od Austrii w dół, to na parkingach, na dzikusach jest wszędzie pitna, dobra woda. Więc jak się jedzie już tak na południe, w te tak zwane dzikie kraje, to się nie ma co martwić o wodę, bo jest wszędzie dobra, pitna woda. Bez problemu można sobie je wziąć, nabrać i jechać dalej. Im dalej tam właśnie na przykład na Rumunię, bo Rumunia w ogóle ma wspaniałą wodę, więc ja nawet tak słyszę czasami od kierowców, nieraz już słyszałam takie historie, że jak wracają gdzieś tam właśnie z Rumunii, z Turcji, to jak już jadą do domu,
to biorą sobie dużo wody, nabierają w Rumunii i później z niej rosół gotują w niedzielę, bo jest świetny rosół z rumuńskiej wody, bo jest bardzo dobra. Rumunia jest w ogóle taka proekologiczna, ale zostawmy to na później. Wjedziemy do Rumunii, zrobimy też takie podsumowanie lekkie o Rumunii. No i jeżeli jedziecie ciężarówką pierwszy raz, no to trzeba mieć albo urządzenie wykupione poboru opłat. Jeżeli jedziecie osobówką, to z tego co kojarzę też trzeba wykupić winietę na osobówkę, inaczej Was bardzo szybko złapią. Tak samo jak zresztą na Słowacji. Ale dawniej to było tak na Węgrzech, że się kupowało, jak to mówią starzy kierowcy, marszrutę, czyli opłatę drogową na konkretną trasę. Więc jak się jechało tranzytem na przykład, to trzeba było stanąć na granicy, trzeba było pójść do tej odpowiedniej budki Hugo i powiedzieć, którędy się jedzie i później tamtędy jechać. Nie daj Boże, żeby jechać jakąś inną drogą, bo to oznaczało też mandat. Jestem ciekawa, czy dalej to obowiązuje. Jak jeździcie, a na pewno są tutaj ludzie, którzy jeżdżą, to zapraszam do odpowiedzenia w komentarzach, podpowiedzenia innym. Na pewno ten system elektroniczny jest dużo wygodniejszy dla kierowcy, bo oznacza, że jak się jest droga zamknięta, jak jest jakiś objazd, czy cokolwiek się dzieje, to zawsze można jechać, próbować inną drogą. Mamy wolność wyboru, a jak się już ma marszrutę, no to się trzeba, to jest tak jak zezwolenie, nie? Trzeba jechać tą drogą i żadną inną, bo inaczej grozi za to mandat. Dobra, jedźmy przez te Węgry, bo mi się zdaje, że na horyzoncie już się robi jasno. A! No i przecież jeszcze jedna rzecz. Węgierskie sławne wino. Jezioro Balaton. No, właśnie. Na Węgrzech jest rzeczywiście bardzo dobre wino. Tanie, stosunkowo tanie. No i piękne jezioro Balaton. No i oczywiście termy, baseny z wodami termalnymi, z borowinami, na które jeżdżą. Nie wiem czy dalej, ale pamiętam, że dawniej dużo Polaków jeździło i odpoczywało przez wakacje. No i oczywiście Węgrzy są bardzo przyjaźni. Przyjazny naród, a my, historycznie Polacy, my mamy bardzo dobrą wspólną historię. Polak, Węgier, dwa bratanki się mówiło. Teraz ta polityka się układa różnie. Ale bez względu na to, jakby się nie układała ta polityka, to wciąż jednak historia znaczy ogromnie dużo, bo zawsze Węgier patrzy dobrze na Polaka, a Polak na Węgra. Dobra, jedźmy już. O, widzicie? Oznaczenie wody to jest ta woda, o której mówiłam. No i to już, proszę Państwa, jesteśmy na obwodnicy Budapesztu. Cały czas pada, ale jak zobaczyłam na mapie pogodowej, zapowiada się, że już będziemy wyjeżdżać z tego frontu deszczowego. Gdzie nas wyślą? Na autostradę, dobrze. No pięknie, nawet tu prysznic mają. No dobra, pora na pauzę i powiem wam szczerze, że tak przygięłam. 4 minuty tacho. To jest źle. Na wszelki wypadek zrobię wydruk, żeby nie było. Ale rzeczywiście zjechałam na parking i był zawalony jeden drugi. O, muszę kupić papier do dochobraku. Jejku, przypomnijcie mi kiedyś o tym. No dobra, teraz napiszemy, co trzeba napisać, a co trzeba napisać. Cała formulka jest długa i powiem wam szczerze, że oryginalnie to powinno, że z powodu
Braku bezpiecznego parkingu. 12.01.05. Przedłużam czas, bla bla bla. Ja tak nie robię. Chyba nikomu się nie chce pisać takich litanii, tylko po prostu piszę. 12. Iwona Blecharczyk. 4.35. Jazdy jest, jaka to jest droga? M43. Nadlak. Bo tak zrobię. RO. Zajęte parkingi napiszę i podpis. Tak to wygląda. Tak wygląda. Przez kolejne 28 dni musi być. Tu mam w ogóle swoją gdzieś przewaliłam oczywiście moją czarną teczkę, nie? A, tu jest czarna teczka. Tam mam swoje wszystkie grzechy zapisane. Mamy zupę. Nie jest zła. Ale jak przy takiej komercyjnej stacji, no. No nie jest zła. Jak staję gdzieś jeść w restauracjach, to mnie zawsze mega cieszy. Bo jest po prostu plus 10 punktów do jedzenia, jak mam przy jedzeniu widok drugiego. No i tutaj mamy. Teraz, jak mamy pauzę jeszcze, to wiecie co zrobimy? Wykupimy winietę na Rumunię. Tak to się robi. No dobrze, to tak, wchodzimy na stronę Eurowag. To jest strona główna. Dobrze, tak to wygląda. Czy jestem zalogowana? Pewnie już nie jestem, więc logujemy. Wchodzimy tutaj w myto. U góry jest, widzicie, rejestracja opłat. Teraz tak, tu mamy tam różne kraje wypisane i te kraje są, widzicie, w Ewie. Ja muszę sobie Węgry aktywować. Węgry, Austrię, o, Szwecja. Gdzie jest Rumunia? Tu jest Rumunia i tutaj jest takie, widzicie, zamówić. Przejazd przez most lub winietę. No i tutaj się teraz uzupełnia wszelkie informacje. Daje się tutaj kontynuuj zamawianie i się zamawia. To już tutaj danych do dzisiaj przy Was nie będę wpisywać, ale coś ciekawe, że trzeba mieć VIN pojazdu, więc ja mam skopiowane w ogóle gdzieś w notatkach od razu. Inwestycyjny, kategoria pojazdu bierze się o taką, nie? Plus 12 ton i więcej niż 4 osie. Tutaj VIN, tutaj kraj. To sobie każdy z tym poradzi. No i na dzisiaj można, widzicie, wybrać okres wartości trwania winieta, bo jest jeszcze też most. To jest, widzicie, 1 dzień i jeszcze nie ma wpisane. To jeszcze nie będzie łącznie ceny, ale około chyba 11 euro to kosztowało. Co jest w tym wszystkim najwspanialsze, to to, że później za wszystkie winiety, czy na przykład jak kupuję na Rumunię, czy jak kupuję winietę na Beneluxy, na Holandię, to one później wszystkie są w jednej zbiorczej fakturze, co oznacza, że tak teraz na trasie, jeżeli to jest 11, będę powiedzmy przez 4 dni w Rumunii, 7-dniowa winieta kosztuje 55 euro, 4 dni będzie kosztować 44 euro, to wciąż się bardziej opłaca mi je kupować po jednym dniu, to oznacza, że jutro znowu będę musiała kupić winietę, to oznacza, że miałabym 4 osobne rachunki dla księgowej. Ja mam księgowość zewnętrzną oczywiście przy takiej małej firmie, więc też jestem rozliczana wedle ilości dokumentów, jakie przynoszę. No ale prawda jest też taka, że jak się ma swoją księgowość wewnętrzną w firmie, to też człowiekowi trzeba zapłacić i jak człowiek jest przyładowany takimi papierkami, to trzeba później drugiego człowieka zatrudnić, żeby robił jeszcze inną robotę. Więc ostatecznie za każdą pracę trzeba płacić, a tu mi to robi system w jednej fakturze, co po prostu dla mnie jest nieocenione. Pokażę Wam, jak się ma pogoda. No, jesteśmy teraz na granicy, jesteśmy tak jeszcze trochę w tej strefie deszczowej, co widać. My pojedziemy tutaj teraz tak na Arad. Tutaj widać, że cały czas będziemy mieć deszcze. Timisoara i będziemy sobie tutaj tak jechać powoli, mniej więcej na Krajową i na Sofię. Tak to wygląda. Chyba będzie cały czas. A jak jest w Atenach? Proszę mi pokazać pogoda w Atenach. No, w Atenach jest słońce, 21 stopni, czyli też jeszcze nie lato. No ale dobrze. Taka pogoda w Europie na dzień 12 maja. Dosyć charakterystyczne to lato się wydaje być. Znaczy lato, to jest dopiero maj. No ale połowa maja już jednak. O, 43 minuty to tak jest idealnie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy postójmy w kolejce jak prawdziwy, oldschoolowy kierowca.
No i w sumie to zgłodniałam i stwierdziłam, że mam ochotę na jajka na twardo. 3 będą na dziś, a 3 na jutro. No i tak się gotują tutaj. No i jesteśmy już praktycznie na granicy. Tak to wygląda wszystko. No dobrze. Dzisiaj 2 kolejki dla ciężarówek z Unii Europejskiej, poza Unią Europejską. No dobra, węgiel zrobiony, szybciutko. Teraz jeszcze Rumun. Hi. Hi, where are you going? Greece. Okay, bye. Thank you. That was very quick. Extremely quick. But it took me 3.5 hours to cross the border. That was a long one. So that was only one part, entering Romania. But this is the other direction, entering the Schengen zone. Fresh news from the road on my way to Greece. So that was the latest news from my trip to Greece. Currently in Romania. Tomorrow, hopefully, entering Bulgaria. Very curious about traffic jam on the bridge. See ya.